Oddycha samodzielnie, nie musieliśmy reanimować, ale kiepsko z nim. Przepraszam? Pouszczelniał wszystkie okna, zamknął się od wewnątrz. 35-latek próbuje popełnić samobójstwo. W stanie krytycznym trafia do szpitala. Jego żona jest w szoku. Dowiaduje się, że mąż miał potężne długi i cały czas ją oszukiwał. Z takiego powodu nie można chcieć się zabić, przecież to są tylko pieniądze. To nic nie da, jedziemy... Samobójca przestaje samodzielnie oddychać. Lekarze walczą o jego życie. Na oddział trafia nauczycielka z wysokim ciśnieniem, która wielokrotnie zdradziła męża. Ale coś się dzieje, czy znowu wymyśla, żeby ojca wyciągnąć? Syn nie może jej tego wybaczyć. No chyba mam prawo tak mówić po tym, co ostatnio odpieprzyłaś, nie? Naprawdę jest niedobrze, proszę cię. W szpitalu okazuje się, że kobieta ma nowotwór krwi. Niech poczuje się zdradzona i zostawiona. Jak tata. Mama jest chora. I co? I bardzo dobrze z tego powodu. Chciałem, żeby poczuła się tak jak ty kiedyś. Ponad godzinę trwa reanimacja umierającego samobójcy. Proszę pani, doszło do zatrzymania akcji serca. Ratownicy pogotowia zostali wezwani do domu 35-letniego Pawła Kopeckiego. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna usiłował popełnić samobójstwo. Chciał otruć się w garażu samochodowymi spalinami. Mężczyznę znalazł jego sąsiad i przyjaciel. Zaniepokojony tym, że z zamkniętego garażu wydobywa się dym, wezwał policję i pogotowie. Nie ma z nim kontaktu. Oddycha samodzielnie, nie musieliśmy reanimować, ale kiepsko z nim. Przepraszam? Cały zabrudzony wymiocinami. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Akcja serca miarowa, ale przyspieszona. Halo, proszę pana? Proszę pana? Z mężczyzną nie ma kontaktu. Jest nieprzytomny, ale oddycha samodzielnie. Ratownicy muszą podać mu tlen i przetransportować go do szpitala. Zdolny oddechowo, ale nie reaguje. A pan jest kimś z rodziny? Nie, ja tu mieszkam obok. Jego żona wyjechała na weekend z ich córeczką do jej matki. Nie wiem, chyba zaplanował to, no. Mówił mi, że mają wyjechać. Stan mężczyzny jest bardzo ciężki. Gdyby chwilę dłużej przebywał w zadymionym garażu, już by nie żył. Jego przyjaciel jest w szoku. Mężczyzna nie miał żadnych kłopotów. Ma kochającą żonę i córeczkę. Nic nie wskazywało na to, że może się targnąć na swoje życie. Teraz przyjaciel musi poinformować żonę o próbie samobójczej jej męża. Podczas transportu do szpitala niedoszły samobójca miał cały czas podawany tlen, ale nie odzyskał przytomności i ratownikom nie udało się z nim porozmawiać. W tej chwili, bez wyników badań, nadal nie wiadomo, jak bardzo zatruty jest jego organizm. Dr Piotr Wójtowicz, który ma dzisiaj dyżur, został już poinformowany o przyjeździe pacjenta. Parametry? Wydolny oddechowy, ale saturacja niska. Nawet po podaniu tlenu Proszę pana, wzrosła czy pan tylko do mnie słyszy? 98%. Na to Akcja serca łóżko. przyspieszona, 100 na minutę i bardzo płytki oddech. Przy zatruciu spalinami pacjentowi cały czas podaje się tlen. Tlenoterapia powinna szybko poprawić stan mężczyzny, jednak w tym przypadku jest inaczej. Najwyraźniej samobójca bardzo długo przebywał w zadymionym garażu i doszło u niego do poważnego zatrucia. Oddech jest spłycony. Podjedziemy? Podjedziemy do przodu. Źrenice reagują leniwie. W karetce też. Zabierzmy koc. Agnieszka, przygotuj EKG. Doktor Wójtowicz musi teraz błyskawicznie reagować. Życie jego pacjenta jest cały czas zagrożone. Zleca więc wszystkie niezbędne badania. W tym czasie do szpitala dociera zdenerwowany przyjaciel mężczyzny. Dobrze, proszę nam pozwolić pracować. To jest niemożliwe. Paweł nie ma kłopotów. Przecież on jest szczęśliwym mężem, ojcem. Ostatnio nawet lepiej mu się powodziło finansowo. Dom wyremontował. Jego żona Aśka jest bardzo fajna, mają zdrową córeczkę. Oni nie mają kłopotów. Znamy się parę ładnych lat. Przyjaźnimy, no nic nie mówił.
Przyjaciel pacjenta jest w kontakcie telefonicznym z jego żoną, która jedzie do szpitala. Tymczasem na oddział przychodzi 50-letnia Marta Dąbrowska. Kobieta jest bardzo przestraszona. W nocy bolała ją głowa, oblewały zimne poty. Miała też bardzo wysokie ciśnienie. Dąbrowska Marta. Tak? Ja przed wyjściem mierzyłam sobie ciśnienie i miałam 240 na 140. Ile? 240 na 140. Dobrze. Ja panią poproszę za mną, dobrze? Proszę. Proszę sobie usiąść tutaj. Ja już będę prosiła lekarza, dobrze? Tak wysokie ciśnienie jest niebezpieczne dla życia, dlatego rejestratorka natychmiast szuka lekarza. Kobieta jest wystraszona i coraz bardziej zdenerwowana. Od rana próbowała dodzwonić się do swojego syna, z którym od kilku miesięcy jest pokłócona, ale ten nie odbiera od niej telefonów. Teraz kobieta po raz kolejny chce z nim porozmawiać. Mariusz, odbierz. Halo, Mariusz, ja jestem w szpitalu na Biskupińskiej. Bardzo źle się czuję. Proszę cię, Mariusz, Ale Mariusz, nie mów do mnie tak. Jestem twoją matką. Potrzebuję cię teraz. Proszę cię, muszę kończyć. Proszę kończyć. Dzień dobry. Proszę z nami na salę segregacji. Da rady pani sama iść, czy prosimy o wózek? Doktor Nowicka decyduje, że kobietę należy przyjąć na oddział. Jeśli kolejne badanie potwierdzi tak wysokie ciśnienie, pacjentce trzeba będzie natychmiast podać silne leki. Podpinamy go do kardiomonitora, robimy jeszcze wysycenie krwi tlenkiem węgla. Proszę usiąść. Naprawdę miała pani takie wysokie ciśnienie, zanim tutaj przyszła? Tak, 240 na 140. Bardzo wysokie. W pierwszej kolejności mierzymy ciśnienie, a leczy się pani na nadciśnienie? Nie, nigdy się nie leczyłam. Proszę się położyć. Proszę się położyć. Kobieta jest bardzo pobudzona i nerwowa. Doktor Anna przeprowadza podstawowe badania. W tej chwili lekarz nie ma jednak czasu, aby szukać przyczyn wysokiego ciśnienia. Na razie musi przede wszystkim je obniżyć. Akcja serca przyspieszona. Jak ciśnienie? Spokojnie. Proszę spróbować. 240 na 140. Bardzo wysokie. Będą badania podstawowe, podłączamy EKG, kardiomonitor, kaptopril. Pacjentka ma tak zwaną kryzę nadciśnieniową. Jest to stan, w którym wartości ciśnienia są wyższe niż 220 na 120. Takie nadciśnienie może mieć oczywiście przeróżne przyczyny, ale w tej chwili nie to jest najważniejsze. W tej sytuacji życie pacjentki jest zagrożone, dlatego najpierw spróbuję obniżyć to ciśnienie, a później będę szukała przyczyn. W tym czasie ordynator wykonał EKG pacjentowi po zatruciu spalinami, które nie wykazało niczego niepokojącego. Mężczyzna, mimo że ciągle ma podawany tlen, nie odzyskał przytomności. Tymczasem ratownik, który go przywiózł, znalazł w karetce list. Panie Pawle, cholera, czemu on się nie budzi? Panie doktorze, jeszcze ten list wypadł w karetce. Co to, Joanna? To pewnie pożegnalny. Słuchaj, jak on długo był w tym garażu? Nie wiem, policja nic nam nie powiedziała. Słuchaj, weź to włóż do depozytu, to policja będzie chciała zobaczyć. Panie Pawle! Mężczyzna jest nadal nieprzytomny. List do żony to kolejny dowód, że zaplanował próbę samobójczą. W izbie przyjęć na żonę pacjenta czeka jego przyjaciel. Kobieta razem z 6-letnią córeczką w końcu dociera do szpitala. Jest w szoku. Z mężem nigdy się nie kłócili. Mąż na nic się nie skarżył. Kiedy wczoraj wyjeżdżała do swojej matki, odprowadził ją do auta i poszedł oglądać mecz. Zachowywał się normalnie, dlatego nie wierzy, że chciał popełnić samobójstwo. To nie mogło być samobójstwo, no przecież jak, no? Ja muszę iść. Ale przepraszam, gdzie pani idzie? Ja jestem żoną, tutaj jest Ale mój zostaw, mąż, zostaw. Joanna Kopecka. Paweł? Paweł? Odezwij się do mnie, proszę cię, Paweł. Co się dzieje, panie doktorze? Podajemy tlen i czekamy. Ale panie doktorze, nasz przyjaciel Michał mówi, że on się do garażu, że się Proszę próbował pani, zabić. robimy co... Ratujcie go, to Niech co się pani uspokoi ze względu na małą. Proszę ze mną do dyżurki, dobrze? Ale on się obudzi, panie Na doktorze. razie mąż jest stabilny. Proszę ze mną do dyżurki, tam jest list do pani. Kobieta nadal nie wierzy, że jej mąż chciał się zabić. Chce od lekarza usłyszeć, że to nieprawda. Ordynator nie chce jej oszukiwać i pokazuje list, który znaleziono przy jej mężu. Pani procedura jest taka, że ten list muszę oddać policji, ale póki co dam pani go przeczytać, dobrze? To jest pismo Pawła. To ja panią zostawiam. Treść listu nie pozostawia żadnych wątpliwości. Dla kobiety to kolejny cios. Jej mąż miał olbrzymie długi i dlatego chciał umrzeć. Dobrze się pani czuje? Basia, hydroksyzyna 20 mg. Okej.
Niech pani oddycha. Proszę oddychać. Gdzie jest moje dziecko? Gdzie jest Gabrysia? Spokojnie. Obudź się! Boże, chodź. Proszę zabrać małą i do izby przyjęć. Ale Bardzo pani proszę. No, nie możecie tutaj być. Proszę, proszę, proszę. Mężczyzna, który próbował popełnić samobójstwo, jest bankrutem. Jego żona nic o tym nie wiedziała. Dlaczego mąż ją oszukiwał? on się musi obudzić i on mi musi to wszystko wytłumaczyć. On mnie okłamał. Pani nam w ten sposób nie pomoże, dobrze? Czy coś jest nie tak z moją krwią? Kobieta, która przyszła do szpitala z wysokim ciśnieniem, jest ciężko chora. Syn uważa, że matka kłamie. Kiedy rozstała się z kochankiem, usilnie próbuje odnowić kontakt z ojcem. Wygląda na to, że pana matka ma czerwienicę. Syn dowiaduje się, że matka ma nowotwór. Okłamuje jednak swojego ojca, który chciał się pogodzić z żoną. To był podobno tylko jednorazowy taki napad ciśnienia. Nic z tego nie będzie, intubujemy. Mężczyzna, który próbował odebrać sobie życie, przestaje samodzielnie oddychać. Lekarze rozpoczynają reanimację. Ja przed wyjściem mierzyłam sobie ciśnienie i miałam 240/140. Ile? Na oddział trafia kobieta z bardzo wysokim ciśnieniem krwi. Lekarze muszą natychmiast podać jej silne leki. Spokojnie. Cały zabrudzony wymiocinami. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? 35-latek próbuje popełnić samobójstwo. W stanie krytycznym trafia do szpitala. To jest ten facet z garażu? Tak, zatrucie tlenkiem węgla. Jego żona jest w szoku. Nie wierzy, że mąż chciał się zabić i zostawić ją i ich 6-letnią córeczkę. Ten list muszę oddać policji, ale póki co dam pani go przeczytać, dobrze? Mężczyzna zostawił dla żony list, w którym napisał, dlaczego chce się zabić. To ja panią zostawiam. No i co? Joanna Kopecka ciągle nie może uwierzyć w to, co się stało. List od męża potwierdza jednak, że mężczyzna chciał się zabić. Powodem były problemy ze spłatą kredytów, które zaciągnął w kilku bankach. List mi dali, miał przy sobie. List? Tak, pisze, że ma ponad 350 000 jakiegoś kredytu, że raty musi płacić, a że to jest w ogóle możliwe, żeby on wziął kredyt bez mojej wiedzy? Możliwe. Wiesz, jeżeli to były jakieś pożyczki, a nie normalny kredyt, no to oglądasz reklamy, to wystarczy dowód. On mi napisał, że nie ma już siły, że przypomnienia mu wysyłają z banków SMS-ami, że on nie ma pieniędzy i że to jest najlepsze wyjście. Mężczyzna miał nadzieję, że po jego śmierci żona nie będzie musiała spłacać długów. Nie jest to jednak prawda. W Polsce długi się dziedziczy i jeśli pacjenta nie uda się uratować, będzie je musiała spłacać jego żona. Ratują go, a razem już coś wymyślicie. Ja nie wierzę w to, bo z takiego powodu nie można chcieć się zabić. Przecież to są tylko pieniądze. Ja nie wierzę, że on chciał nas zostawić. Po prostu nie wierzę w to. Ela? Tymczasem stan pacjentki z nadciśnieniem mimo podania leków nadal jest ciężki. Co prawda ciśnienie jest już niższe, ale Marta Dąbrowska ciągle ma przyspieszoną akcję serca i po raz kolejny wymiotuje. Co mi jest, pani doktor? Tak mnie strasznie boli głowa. Jeszcze nie wiemy, ciągle szukamy. Ale na pewno zwiększamy dawkę nitrogliceryny i tutaj będziesz miała Czysto, dobrze? dalsze zlecenia. Proszę. Próbujemy pani teraz ustabilizować to wysokie ciśnienie. Doktor Nowicka nie ma jeszcze wyników badań. Nadal więc nie jest w stanie stwierdzić, co spowodowało tak wysokie ciśnienie u pacjentki. Okazuje się, że pielęgniarka oddziałowa Elżbieta Sułowska zna dobrze kobietę. To nauczycielka jej syna z gimnazjum. Dobra. Proszę. Wiesz co, że to jest nauczycielka mojego syna, wychowawczyni. Tak? Pielęgniarka wie od syna, że pacjentka miała ostatnio bardzo duże kłopoty osobiste i sądzi, że to może mieć związek ze stanem jej zdrowia. Dała się w romans z nauczycielem, przyszedł we wrześniu do szkoły, 10 lat od niej młodszy. No i co, myślisz, że ten stres to tym wywołany? Rozstali się, czy co? A wiesz, tak się zrobiło poważnie. Ona się rozwiodła z mężem, a nauczyciel ją zostawił. Cała szkoła o tym huczała. No co prawda nie kryli się z tym za bardzo, no ale widzisz, jak wylądowała w szpitalu, to znaczy, że coś się dzieje. Podczas gdy w sali segregacji doktor Anna usiłuje pomóc pacjentce, w izbie przyjęć pojawia się jej syn. Kobieta nie mieszka z rodziną. Po zakończonym niedawno romansie wyprowadziła się do siostry. Jej syn ma ogromne pretensje do matki o to, że zdradziła ojca. Nigdy nie miała problemu z ciśnieniem. Muszę porozmawiać z lekarzem. Tak? No cześć. Tak, właśnie przyjechałem. Nic, tato, jeszcze nie wiem, bo dopiero przyjechałem. Tak. Nie wiem, ale moim zdaniem to jest kolejny chwyt, żeby cię wyciągnąć.
No. Wiesz co, umówmy się tak, że ja sprawdzę po prostu, co jest grane i ci zadzwonię. No. No, zadzwonię, nie martw się. No, to hej, papa. Ojciec chłopaka mimo niewierności żony nadal się o nią martwi. Wiadomość, że trafiła do szpitala, bardzo go zaniepokoiła. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co się dzieje? A kim pani jest dla pacjentki? Synem. Dobrze, rozumiem. W takim razie mogę panu powiedzieć tylko tyle, że mama ma wysokie ciśnienie i ciągle diagnozujemy. Ale coś się dzieje? Czy znowu wymyśla, żeby ojca wyciągnąć? Proszę cię, Mariusz, nie mów tak. No chyba mam prawo tak mówić po tym, co ostatnio odpieprzyłaś, nie? Ale Mariusz... No jakaś paranoja. Proszę poczekać na zewnątrz, dobrze? Niech pan wyjdzie. Mama jest naprawdę w bardzo poważnym stanie. Nie wolno jej denerwować. No nie wiem, co mam o tym myśleć. Od kiedy rozstała się z kochankiem, usilnie próbuje odnowić kontakt z ojcem. Nawet wymyśliła ostatnio taki fortel u ciotki w mieszkaniu, że, nie wiem, źle się czuje, że miała jakiś wypadek. Oczywiście przyjechaliśmy i co się okazało? Że to chciała tylko pogadać. Pogadać. Wiąże się z gościem 12 lat od siebie młodszym, a kiedy on ją kopie w dupę, to ona chce pogadać. To jest paranoja. Spokojnie. Przepraszam, bo syn... Kobieta po rozmowie z synem bardzo się zdenerwowała. Dla pacjenta z wysokim ciśnieniem silne emocje są bardzo niebezpieczne. Dlatego lekarka stara się teraz uspokoić kobietę. Elu? Tak? Tutaj masz zlecenia. Zajmie się panią, dobrze? Dobrze, oczywiście. Pielęgniarka oddziałowa, która zna prywatnie pacjentkę, ma nadzieję, że rozmowa z nią poprawi kiepskie samopoczucie kobiety. Ciśnienie już spada, 170 na 90. Lepiej się już pani troszkę czuje? Troszkę lepiej, tak. No to fajnie. Poznaje mnie pani? Sułowska, mama Łukasza. Przepraszam, pani Słowska, Nic tak. nie. Nie poznałam pani. No tak na służbowo to człowiek od razu inaczej wygląda, prawda? Trochę tak. A poza tym ja ostatnio tak fatalnie się czułam i tak mnie strasznie bolała głowa. Jakaś taka słaba jestem. Proszę o wszystkim mówić pani doktor, dobrze? Cokolwiek się będzie działo. Skoro pani u nas jest, to będzie tylko Przepraszam lepiej. bardzo, ale czy ktoś mi może wytłumaczyć, co jest moją matką? Proszę. Syn pacjentki widzi, że matka jest uśmiechnięta. Dlatego jest przekonany, że tylko udaje chorobę, żeby wywołać współczucie u swojego męża. Właśnie w tym momencie zaniepokojony chorobą żony mężczyzna pojawia się w szpitalu. No co ty tutaj robisz? Wiesz, no nie mogłem tak jak ona w szpitalu. No. Mówiłem, że ci zadzwonię. Chodź zobaczyć, nic się nie dzieje. Syn prowadzi ojca w kierunku sali segregacji, gdzie matka, już w dużo lepszym nastroju, cały czas rozmawia z pielęgniarką. Niepotrzebnie się tylko z pracy zrywałeś. Nie mów tak, Mariusz, nie rozumiesz? No właśnie nie rozumiem. Całe życie ci podrabia rogi, jest dla ciebie niedobra, ale ty oczywiście stoisz za nią murem. Po prostu nie mieści mi się to w głowie. Nie, wiesz co, idę stąd, mam to Nie dość. jedź, Mariusz, nie chcę do niej wchodzić. Dowiedz się tylko, co jej jest. Ale jej nic nie jest, rozumiesz? Jest wszystko okej. Dowiedz się. Do cholery, dobra, dowiem się, ale tato, przesadzasz. Po prostu cały czas jesteś za nią, ona nie jest tego warta. Nie wiem. Może i syn ma rację? Może nie mam godności? Może to dlatego Marta kilka razy mnie zostawiła. Ale co mogę powiedzieć? Od początku była dla mnie wszystkim. To moja żona. Nie mogę siedzieć spokojnie w pracy, kiedy ona jest w szpitalu. Ponieważ stan pacjentki poprawił się, lekarka może teraz spokojnie porozmawiać z kobietą i w końcu zacząć szukać przyczyn tak wysokiego ciśnienia. Kłopoty osobiste i nerwy związane z rozstaniem z kochankiem nie mogą być jedynym powodem choroby. Proszę mi powiedzieć, czy pani wcześniej chorowała na coś? Może jakieś leki pani teraz zażywa? Nie, ja właściwie nigdy nie chorowałam. Rozumiem. A czy w rodzinie ktoś miał problemy z ciśnieniem? Nie, pani doktor. Ale ja ostatnio mam kłopoty osobiste. Chociaż właściwie dbam o siebie, biegam, staram się zdrowo odżywiać. Naprawdę nie wiem, co się stało. Przepraszam pani doktor, wyniki pani Dąbrowskiej. Dziękuję. Wyniki badań pacjentki są niepokojące. Lekarka podejrzewa u niej chorobę nowotworową. Co? Będę musiała jeszcze poprosić o konsultację hematologa. Hematologa? Tak. Czy coś jest nie tak z moją krwią? Czy to jest białaczka? Nie białaczka, ale na pewno musimy powtórzyć te wyniki badań. Jeżeli będą takie same, to jest prawdopodobne, że ma pani czerwienicę, ale musimy mieć pewność. Na razie to hipoteza. Nie słyszałam o takiej chorobie. Co to jest czerwienica? To jest choroba krwi. Jest niebezpieczna, ale spokojnie, to da się wyleczyć. Na razie tylko tutaj stawiamy wstępne diagnozy, tak? Proszę się nie denerwować, naprawdę. Powiem może tak. Polega to na tym, że ma pani zbyt dużą ilość czerwonych krwinek, ale to się leczy, pani Marto. Czerwienica jest rodzajem nowotworu, ale tak naprawdę odpowiednio leczona nie musi być groźna. Tylko że od teraz pani Marta musi zacząć się leczyć.
Doktor Anna przekazuje wstępną diagnozę synowi pacjentki. To znaczy mam wyniki. Chłopak niesłusznie bagatelizował stan matki. Kobieta cierpi na przewlekłą i niebezpieczną chorobę. Ma czerwienicę. To jest taki rodzaj nowotworu krwi. Co? Spokojnie. Chodzi o to, że ona ma zbyt dużą ilość czerwonych krwinek, ale ta diagnoza nie jest jeszcze potwierdzona i dlatego nie ma się co denerwować na zapas. No dobrze, to ona umrze, czy... Nie no, spokojnie, jeżeli się będzie leczyć, to nie umrze, ale na pewno musi być pod stałą opieką hematologa, specjalisty i będzie miała wykonywane tak zwane upusty krwi i będzie musiała w związku z tym często pojawiać się w szpitalu. Właściwie co to są te upusty? To jest pobieranie krwi pacjentowi w celu ustabilizowania liczby krwinek. No, krótko mówiąc, mama będzie musiała się leczyć. Aha, ale to będzie musiała być pod stałą opieką? Proszę pana, ona jest chora, więc generalnie wymaga opieki, tak? I wsparcia. A właśnie, ona chciała z panem porozmawiać, więc może pan teraz do niej pójść. Tylko spokojnie, proszę jej nie denerwować, tak? Chłopak jest zdziwiony, że matka jest poważnie chora. Nie wie, co powinien w takiej sytuacji zrobić. Matka nie po raz pierwszy zdradziła ojca. Gdy chłopak był mały, porzuciła męża dla jednego z kochanków. Syn jest na nią zły i zastanawia się, co ma powiedzieć zaniepokojonemu ojcu. Wiesz co, rozmawiałem z panią doktor. Tak? Nie no, wszystko jest okej, generalnie. No, to był podobno tylko jednorazowy taki napad ciśnienia i możemy jechać, wszystko jest okej. Chłopak okłamuje ojca. Chce, żeby ten zostawił matkę i pojechał do domu. Mężczyzna jednak decyduje się zostać, dopóki żona nie zostanie wypisana z oddziału. Należy jej się. Niech zostanie tu na chwilę sama. Niech poczuje się zdradzona i zostawiona. Jak tata. Całe życie widziałem, jak nim gardzi i pomiata i odchodzi do coraz to nowszych kochanków. A potem wraca z podkulonym ogonem. A on oczywiście ją przyjmował. Tymczasem pacjent, który próbował popełnić samobójstwo, nadal nie odzyskuje przytomności. Jego żona z ogromnym niepokojem czeka na polepszenie się stanu męża. Ordynator otrzymał właśnie wyniki badań i są one bardzo zaskakujące. No i co? Zmian, ordynatorze. Pacjent jest podsypiający, oddycha płytko. Saturacja nadal niska mimo stałej wentylacji. Dziękuję bardzo. Doktorze, co się dzieje? Widzi pani, coś mi tutaj nie pasuje. Mam wyniki badań krwi. Jego stan jest nieadekwatny do poziomu zatrucia. No, pani mąż nie jest aż tak bardzo zatruty tlenkiem węgla. Ja podejrzewam, że on zażył jakieś leki. Agnieszka, zacewnikujemy pacjenta. Weźmiemy mocz do badania na obecność narkotyków i leków. Oczywiście. Musi pani stąd Ale wyjść nie, dobrze teraz. ja zostanę, panie doktorze. On się Anno. musi obudzić i on mi musi to wszystko wytłumaczyć. On mnie okłamał. Pani nam w ten sposób nie pomoże, dobrze? Proszę poczekać na zewnątrz, dobrze? O Boże. Ja nie chcę tam siedzieć z wujkiem, mamo, nie wyrzucaj mnie stąd. Ja chcę iść do tatusia. Bardzo proszę, nie możecie tu z dzieckiem zostać. Ja się obudzić. Jak będę coś wiedział, to wyjdę do was. Dobrze, chodź, kochanie, pójdziemy do taty. Jak tata się obudzi, zaraz się obudzi. Usiądź tutaj. Pacjent nie odzyskuje przytomności. Jego stan kliniczny jest dużo poważniejszy niż wskazywałyby na to pierwsze wyniki badań. Próbował popełnić samobójstwo. Może przyczyną jego stanu nie jest zaczadzenie. Może zanim poszedł do tego garażu, zażył jakieś leki. Muszę to sprawdzić, bo nie wiem, jak mam mu pomóc. Załamana Joanna Kopecka nie może pogodzić się z tym, że mąż próbował się zabić. SMS-y w telefonie męża nie pozostawiają jednak wątpliwości. Mężczyzna był zadłużony na ogromne sumy i nie miał pieniędzy na spłaty rat kolejnych kredytów. Kto normalny w ciągu pół godziny może znaleźć pieniądze na spłatę, no? Oni go zaszczuli tymi przypomnieniami. To jest jakiś koszmar. A ty nic nie wiedziałeś o jego długach? Nie, no... Wiedziałem, że dom wyremontowaliście, że nowszy samochód, ale... No, nie wnikałem. Meble kupował, nowy telewizor, komputer dla Gabi. 350 000. Michał, wiesz, ile to jest do spłaty miesięcznie? Przecież ja nie pracuję. Skąd my to weźmiemy? Zachowywał się normalnie. Normalnie. Odprowadzał Gabrysię do przedszkola, bawił się z nią. Kupowaliśmy nową sofę. Śmialiśmy się, kłóciliśmy, jak zawsze, no. Tymczasem pacjentka z podejrzeniem czerwienicy rozmawia z hematologiem, którego doktor Nowicka wezwała na konsultację. Kobieta jest przerażona. Nie dociera do niej jeszcze, że jest poważnie chora i czeka ją leczenie do końca życia. Miałam zawroty głowy. Trochę mi było czasami niedobrze. Parę razy krwawiłam z nosa, ale to mi się nie wydawało niczym takim nadzwyczajnym, żeby z tym pójść do lekarza. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jak bierze pani kąpiel, to nic się nie dzieje?
Dzieje się. Jak biorę kąpiel, zwłaszcza jest bardzo gorąca ta kąpiel, to strasznie mnie swędzi skóra, naprawdę bardzo. No właśnie. Wyniki badań są właściwie jednoznaczne. To jest czerwienica. Oczywiście zrobimy badania genetyczne, które to wszystko potwierdzą, ale na razie, pani doktor, zrobimy upust 350 ml krwi i przeniesiemy pacjentkę do mnie na oddział. Upust krwi? Pobierzemy pani trochę krwi. Powiedzmy więcej niż trochę. Rozumiem. A czy to jest nowotwór? Bo pani doktor Anna mówiła, że to jest nowotwór. A czy w związku z tym czeka mnie chemia? Nie, absolutnie. Aspiryna w dużych dawkach, upusty krwi, morfologia się ustabilizuje, tylko później trzeba to kontrolować. Dziękuję. Widzimy się na zabiegowym. Dobrze. Pani doktor, czy widziała pani mojego syna? Tak, jest tutaj gdzieś na izbie przyjęcia. Nie był jeszcze u pani? Nie, nie był jeszcze. A to dziwne, bo ja mu przekazałam, że pani chce z nim rozmawiać. Rozumiem, dziękuję. Musi pani czekać. Elu? Tak? Zabieramy panią do zabiegowego. Dobrze. Przygotuj panią. Upust krwi może i brzmi staroświecko, ale jest to terapia, która pomaga w leczeniu czerwienicy. Co 2-3 dni nakłuwa się żyłę łokciową i upuszcza od 300 do 500 ml krwi. Niestety ten rodzaj terapii łączy się z ryzykiem wystąpienia zakrzepicy, dlatego podajemy leki mające temu zapobiec. Hematolog zleciła wykonanie u pacjentki pierwszego upustu krwi. Marta Dąbrowska jest zdenerwowana czekającym ją zabiegiem. Martwi się również, że nie ma przy niej syna, którego wsparcia i pomocy w tej chwili bardzo potrzebuje. Kobieta nie wie, że jej mąż przyszedł do szpitala i bardzo się o nią niepokoi. Czekając na lekarzy, chciałaby porozmawiać z synem. Dobrze. Mariusz, zadzwoń proszę. Mariusz, ja jestem w tej chwili w zabiegowym. Później mnie zawiozą na hematologię. To jest w tym samym szpitalu co SOR. Mariusz, nie jest dobrze. Proszę cię, zadzwoń do mnie. Halo? No nareszcie. Dlaczego nie dzwonisz? Dlaczego do mnie nie przychodzisz? Mariusz, ale poczekaj. Mariusz, naprawdę jest niedobrze. Proszę cię. Mariusz. Przyjdzie? Syn nie chciał z matką rozmawiać. Nie powiedział jej nawet, że jej mąż jest w szpitalu i bardzo się o nią martwi. Kobietę czeka teraz upust krwi. Pozbawiona pomocy bliskich jest załamana i czuje się bardzo samotna. Już zaczynamy. Proszę ścisnąć rękę w pięść. Jestem już po upuście. To nawet nie bolało i całkiem nieźle się czuję. Nie wiem tylko, co mam ze sobą zrobić. Nie mogę mieszkać wiecznie u siostry, bo ona ma swoją rodzinę i nie mogę jej ciągle siedzieć na głowie. Z nauczycielskiej pensji nie bardzo mnie stać na to, żeby wynająć mieszkanie. Teraz jestem w szpitalu, ale później mnie wypiszą i mąż nie chce mnie widzieć. Od miesięcy nie odbiera ode mnie telefonów. Syn też się ode mnie odwrócił. Doktor Piotr jest zdenerwowany. Stan jego pacjenta jest coraz gorszy. Nadal nie ma wyników badań, które pokażą, czy mężczyzna przed próbą samobójczą zażył jakieś leki. No wójtowicz, miałem mieć wyniki na CITO. Moczu zaczadzonego faceta. Ale jak poszły? No u mnie nie ma. Dziękuję. Doktorze, saturacja spada. Weź ją, bo będziemy wentylować przez... Mimo ciągłych inhalacji pacjent zaczyna się dusić. Przestaje samodzielnie oddychać. Jego życie jest zagrożone. Lekarz musi zacząć reanimować pacjenta. Dalej spada saturacja. Nic z tego nie będzie, intubujemy. Pomogę. Idziemy do przodu. Dobra. Proszę tutaj przytrzymać. No nie przejmij jambu. Zaczyna się walka o życie mężczyzny. W takiej chwili cały personel medyczny zostaje zaangażowany w akcję reanimacyjną. Ordynator nadal nie ma wyników badań, dlatego nie wie, co spowodowało gwałtowne załamanie stanu pacjenta. Panie ordynatorze, Tak? część wyników przyszła. Reszta będzie później. Pomogę wam. I co? No wziął benzodiazepinę, dajemy antidotum. Okazuje się, że przed zejściem do garażu mężczyzna zażył duże ilości leków. Po minucie. Ale raz, dwa. Już daję. Szybko. Poszło. Co?
Nie ma, saturacja powinna wzrastać. No powinna, co się do cholery... Doktorze dzwonią z laboratorium, Tak? barbiturany są w moczu jeszcze. No to nic nie da, jedziemy z nim na OJOM. Na leki, które wziął pacjent, nie ma odtrutki. Lekarze cały czas reanimują mężczyznę, jednak jego stan jest krytyczny. Poszczególne narządy mężczyzny powoli przestają pracować. Doktorze, co się dzieje? Gdzie go Stan męża wieziecie? się pogorszył, musimy go na OJOM wziąć, proszę pani. Ale jak pogorszył? Dlaczego on ma tę rurkę? Ale proszę pani, ja nie mogę teraz rozmawiać. Podejdźcie sobie tam pod OJOM, dobrze? Michał, jemu się nie może nic stać. Ja nie mogę zostać sama. Przecież ja nie mogę zostać. Ja nie mogę. Chodźmy. Ja pozwolę Gabrysi. Chodźmy. Ale on nie może umrzeć. Boże. Gdyby pacjent zażył tylko benzodiazepiny, myślę, że udałoby się szybko poprawić jego stan, ponieważ mamy odtrutkę na te leki. Ale wziął niestety też inne, więc naprawdę nie wiem, czy się uda w tej sytuacji cokolwiek zrobić. Co się dzieje z mężem? Przepraszam, nie teraz. Ale ja tu czekam. Lekarze próbują ratować pani męża. Ponad godzinę trwa reanimacja mężczyzny, który próbował popełnić samobójstwo. Popatrz mi się w oczy. Ile razy cię zdradziła? Mąż dowiaduje się o chorobie nowotworowej żony. Czy potrafi wybaczyć jej zdrady? Ona jest chora. Potrzebuje kogoś bliskiego. Dobra, i jak to teraz widzisz? Ona sobie znajdzie nowego gacha i będziesz jak zwykle rogaczem, a ja na to będę musiał patrzeć. Naprawdę tego chcesz? Stan reanimowanego mężczyzny się nie poprawia. Wzięli go na OJOM już ponad godzinę temu. Ciągle reanimują. Lekarze są bezradni. Przegrywają walkę o życie pacjenta. Koniec. Uszczelniał wszystkie okna, zamknął się od wewnątrz, żeby nikt nie mógł wejść. 35-latek próbuje popełnić samobójstwo. W stanie krytycznym trafia do szpitala. Jego żona jest w szoku. Nie wierzy, że mąż chciał się zabić i zostawić ją i ich 6-letnią córeczkę. Okazuje się, że mężczyzna miał olbrzymie długi i nie miał pieniędzy, żeby je spłacić. To jest w ogóle możliwe, żeby on wziął kredyt bez mojej wiedzy? Mężczyzna w stanie krytycznym trafia na OJOM. Coś jest nie tak z moją krwią? Na oddziale jest kobieta z bardzo wysokim ciśnieniem. Wygląda na to, że pana matka ma czerwienicę. To jest taki rodzaj nowotworu krwi. Kobieta jest skłócona z synem i z mężem, którego wielokrotnie zdradzała. Syn nie mówi ojcu prawdy o chorobie matki. Kobieta jest załamana i cały czas próbuje się dodzwonić do syna. To dlaczego ona ciągle do ciebie wyzwania? Bo chcę, żebym ją zawiózł do domu. To zawieź ją, Mariusz. A jak miała jakieś wysokie ciśnienie, to wiesz, różnie to może być. Tato, spokojnie. Naprawdę. Dobrze, zawiozę ją, tylko trzeba chwilę czasu. No, oni muszą przygotować wypis. Ona musi się wyzbierać z łóżka. No to wszystko jest rozłożone, prawda? Zróbmy tak, jak się umawialiśmy. Czyli po prostu ja cię teraz spokojnie zawiozę do domu, a potem przyjadę po mamę, prawda? Nie, ja mogę wziąć taksówkę, a ty idź do mamy. Wiem, że masz do niej żal, ale w takiej sytuacji... Tato, daj spokój. Umówiłem się z nią za godzinę. Nie wariujmy, spokojnie. Ja wezmę taksówkę. Albo wiesz co, ja do niej pójdę. Nie no, proszę cię, tato. No, Mimo dajże licznych spokój. zdrad, mężczyzna nadal kocha swoją żonę i czuje się za nią odpowiedzialny. Syn widzi, że nie jest w stanie przekonać ojca i decyduje się w końcu powiedzieć mu prawdę o chorobie matki. Powiem ci, jak jest. Mama jest chora. I co? I bardzo dobrze z tego powodu. Chciałem, żeby poczuła się tak, jak ty kiedyś. Ale oczywiście ty na to nie zwracasz uwagi. Co ty mówisz? Co jej jest? Ma jakiś nowotwór, czerwienicę, ale... Mąż kobiety jest zszokowany wyznaniem syna. Z żoną nie rozmawiał od wielu miesięcy, jednak teraz, kiedy jest poważnie chora, nie zamierza jej zostawić samej. Wystarczająco przestraszona, ty jakieś eksperymenty tutaj robisz. I to poza moimi plecami. Dobra, i jak to teraz widzisz? Ona sobie znajdzie nowego gacha i będziesz jak zwykle rogaczem, a ja na to będę musiał patrzeć. Naprawdę tego chcesz? A kto ci pozwolił decydować o nas, o mnie? I to w takiej sytuacji, jak matka ma jakiś nowotwór, a ty tutaj w sędziego się bawisz. Tato, chciałem dla ciebie... Zejdź mi z oczu, Mariusz. Nie no, weź, że tato. Basiu, idź po dokumenty, dobrze, bo muszę przypisać pani. Dobra. Przepraszam, że ja mógł na chwilę do żony wyjść, Marta Dąbrowska. Dobrze, tylko na króciutko, bo wieziemy ją na inny oddział. Idziesz ze mną? Nie no, wiesz co, mam tu gdzieś wszystko. Cześć. Co ty tu robisz, Janek? No jestem, zawsze przecież jestem, jak mnie potrzebujesz. Prawda? Ja jestem chora, Janek. Rano tak źle się czułam, że myślałam, że umrę i przyszłam tutaj. To jakaś czerwienica, coś z krwią jest nie tak. Damy radę. Przepraszam. Na dobre i na złe, w zdrowie i w chorobie. Nie martw się. Puszczają mi krew. Czarownicą upuszczali. Czy coś pomyliłem? Nie wyobrażam sobie, że mógł zachować się inaczej.
Ona jest chora. Potrzebuje kogoś bliskiego. A ja znam ją od 30 lat. Co było, to było. A teraz muszę się nią zaopiekować. Godzinę później. W sali intensywnej terapii ciągle trwa reanimacja zaczadzonego pacjenta. Niestety badania potwierdziły, że Paweł Kopecki wziął dużą dawkę różnych leków psychotropowych i jego stan jest krytyczny. Lekarze walczą o jego życie. Że Uwaga. setka. Łącz. Strzelam. Gotowe? 200. Że. Uwaga, strzelam. Zabierz ją stąd! Uwaga, strzelam. Wzięli go na ojom już ponad godzinę temu. Ciągle reanimują. Jezu, co za idiota. Ma świetną rodzinę, dom, pracę. Czego chciał więcej? Po jaką cholerę był mu nowy samochód? Adrenalina, 1 półka. Zaczęła się druga godzina reanimacji zaczadzonego pacjenta. Serce mężczyzny przestało pracować. Jeszcze raz. Proszę. Podałam. Gdzie jest mój stetoskop? Tutaj, proszę. Koniec. Co jest z moim mężem? Proszę panią, dobrze? Proszę ze mną. Może pan zabrać dziecko? Chodź. Proszę pani, doszło do zatrzymania akcji serca. Proszę sobie usiąść, dobrze? Proszę mi pani siadać. Ale co to znaczy? Reanimowaliśmy męża przez godzinę, ale no niestety się nie udało. On nie żyje? To jest niemożliwe. Tak, przykro mi. Agnieszka, Tak? weźmiesz panią i relanium podasz, dobrze? Zapraszam ze mną. Zapraszam. Lekarze ponad 2 godziny walczyli o życie Pawła Kopeckiego. Mieszanka leków, którą zażył, i zatrucie spalinami okazały się jednak zabójcze. Mężczyzna miał 35 lat. Zostawił żonę i 6-letnie dziecko. Najtrudniej to wszystko wytłumaczyć Gabrysi. Ona ciągle chce do taty. Mówi, że go obudzi. Ja nie wiem, co ja mam jej mówić. Ja nic nie wiem. Ja miałam naprawdę kochającego, dobrego męża. Po co to wszystko? Przecież mógł sprzedać dom, być na zasiłku, pod mostem nawet, kurde, ale z nimi. Muszę jakoś pomóc Joannie i Małej przejść przez to wszystko. Jasia całkiem się rozsypała, a dziecko nie wie, co się dzieje. Dwa tygodnie później Marta Dąbrowska została wypisana ze szpitala. Czerwienica to poważna i nieuleczalna choroba krwi, ale jeśli pacjent znajduje się pod stałą kontrolą lekarza, można z nią normalnie żyć. Kobieta czuje się już znacznie lepiej, także dlatego, że pogodziła się z mężem i zrozumiała, jak bardzo go nie doceniała. Kiedy byłam na SOR-ze, przywieźli tam młodego mężczyznę, który próbował popełnić samobójstwo. Potem się dowiedziałam, że nie żyje.
Widziałam jego żonę. Była taka zrozpaczona. A ja nie doceniałam Janka przez te 30 lat. Teraz się okazuje, że najważniejsze, żeby był przy mnie. Jeszcze chwileczkę, chodź tam, usiądziemy, chodź. Koleżanka znanej z kolorowych gazet Patrycji Pająk trafia do szpitala z zakażeniem po operacji powiększenia piersi. Mąż kobiety zamiast żoną interesuje się Patrycją. Patrycja to najostrzejsza laska, jaką znam. Mega piękna. I do swojej żony to w podskokach. Nie rozumiem, dlaczego taka fajna laska jak Sylwia jest takim draniem. Nowy biust żony robi jednak wrażenie na mężczyźnie. Ale czad, ale ogień. Tygrysku, cześć! Niespodziewanie do szpitala przychodzi kochanka mężczyzny. Tęskniłam się, taką rozpaloną mnie zostawiłeś. To prawdziwy mężczyzna, który potrzebuje takiej laski jak ja. Takiej prawdziwej, naturalnej, niewypchanej jakimś botoksem czy innym w ogóle płynem. Co sobie zrobiła? Cycki sobie zrobiła. Cycki? Szkoda, że nie tyłek. Tymi łapami, Ziro! Patrycja broni swojej przyjaciółki.